Czym jest aranżacja? Coś, co człowiek robi całe życie i musi teraz w jednym zdaniu zawrzeć jego definicję. No jest to nadanie własnego kształtu zastanej melodii czy zastanemu utworowi. Lubię dotykać melodie, które są znane i które często towarzyszą nam wręcz od dzieciństwa, bo one są w nas wrośnięte, bo już pewnych rzeczy nie trzeba tłumaczyć. Wszyscy to znają. A jednocześnie wszyscy są w stanie złapać różnicę pomiędzy pierwotną wersją a tą wersją nową. Źródło śpiewnika księdza Michała Mioduszewskiego jest niecodzienne zupełnie, bo pokazuje warianty melodii, których już się nie używa. Niektóre są zbliżone, wręcz takie same, ale jest sporo wariantów, których właśnie nie znamy z kościołów, nie znamy z domów, nie znamy z wigilii. Uważam, idąc za Witoldem Lutosławskim, że w każdej twórczości, a aranżacja, zwłaszcza ta twórcza, jest elementem twórczości bez wyjątku, musi być element nowości. Czyli nawet jeżeli zmieniamy jeden akord, jakąś figurę basową, zmieniamy metrum, zmieniamy charakter, element rytmiczny nagle staje się pierwszoplanowy, to musimy tę nowość wprowadzać za każdym razem. Spotykam takie opinie, że ktoś pod wpływem aranżacji odkrył na nowo tekst. Albo odkrył coś, czego w tym tekście pierwotnie nie słyszał. Albo nie zdawał sobie sprawy, że ten utwór może nieść taki ładunek emocjonalny, bo w oryginalnej wersji tak na niego nie działał. I wtedy zdaję sobie sprawę, że potrzebna była ta aranżacja, potrzebne było to opracowanie, potrzebne było to przywołanie tego utworu na nowo. Dzieci się niczego nie boją i są spontaniczne. Dzieci nie uważają, że muzyka współczesna jest czymś trudnym, bo jeszcze się tego nie dowiedziały od dorosłych. Więc spontaniczność i tę radość muzykowania, reagowanie na bodźce, to trzeba wykorzystać i nie bać się tego, że dzieci jeszcze nie umieją śpiewać idealnie czysto, że pewne melodie czy rytmy mogą mi stwarzać jakieś problemy, że nie grają na instrumentach jak wirtuozi, ale są razem i są spontaniczną, fantastyczną grupą. Więc można z nich wydobyć absolutne cuda. To stwarza też przestrzeń na to, żeby te kolędy pokazać na nowo. Żeby nie bać się zaingerować nawet w metrum, w charakter, w tempo, w instrumentarium, które użyjemy i nie będzie ono wcale typowe jak fortepian czy skrzypce. Drodzy Państwo, zachęcam do udziału w konkursie Kolędowy Wehikuł Czasu. Przywołujemy kolędy w dawnym kształcie, pochodzące ze śpiewnika księdza Michała Mioduszewskiego i liczymy na Państwa kreatywność, Państwa nauczycieli, żebyście zarazili dzieci swoją energią, muzykalnością, radością muzykowania, no i by powstały nowe, nieznane wersje znanych kolęd. Czekam z niecierpliwością. Pozdrawiam serdecznie.